Dobra, kochani. Ahoj. Co tam trzeba robić? Dobra, kochani, wiesz co, zrobimy taki numer, że podjedziemy do przodu na boi. Czekaj, zobaczymy, czy to się da pokazać. Tak, czyli podjedziemy do przodu tak, żeby móc zwolnić te lejce. Czyli skrócimy tą białą linę, tą centralną, tak? I wtedy będziemy w stanie odszeklować, rozłączyć szekle od tego. Ja do czarnej roboty. Nie, tylko ściągnij linię, ja podjadę i ten. Nie, luz. Zawołaj naszego pierworodnego, będzie... Kubuś, pierwy rodny, chodź! Chodź, pomocniku. Ściągniemy lejce, ściągniemy główną sumę i się odczepimy. Okej? A pasuje? Jadę, kochanie. Masz ją na krótko? Tak, mam Tak, ją na żebyśmy krótko. sięgnęli do tej? Mam Dobra, ją to na lecę. krótko. Mam ją na krótko, dobra. To trzymaj, gada. Trzymam. A, bardzo masz na krótko. Dobra, podjedź jeszcze raz. Próba numer 2. Jakieś takie dziwne tutaj. Nie zawsze wszystko wychodzi za pierwszym razem. Tak naprawdę olbrzymi problem jest tego, że my nie mamy tutaj knagi. Po remoncie zapomnieli panowie przyczepić knagi. Teraz mam olbrzymi problem i oczywiście potem przychodzi i wychodzi na mnie. I co? Jest na krótko! Dobra, idę. Przyjdzie tato, zaś okaże. No i teraz trzeba tą gadzinę odszeklić. Powiem ci, że ta szekla jest genialna po prostu. Po prostu genialna. Oprócz tego, że se spuściłem to niepotrzebnie, to oprócz... Nie poleca do wody. To w ogóle jest genialna. Teraz nie wolno w łapkach przeciągać, bo są jeszcze małże na tym, gdzieniegdzie. Wiem, na drabince nawet są No małże. i można sobie nieźle kuku zrobić. Jak żyletki normalnie. Aha, no. Wszyscy zdrowi oprócz tego. Prawie się udało. Prawie się udało. Mam pomysł, że ty ja idę do steru, ty tutaj zajmiesz się tym dziwnym czymś. Tym tymi dziwnym linami. mambo jumbo. To jest jakiś mambo jumbo. Dobra, to... Okej, to dasz mi znać, jak... czy drabinkę wyciągnąłeś? Daję ci znać! Wyciągnąłem. Dobra, drabinkę. Ready? Ready, tak. Dobra, minęliśmy boje. Żegnamy Sandy Island. W międzyczasie próbuję jakoś tu wyjechać. Kręcąc jeszcze w tym czasie film dla was. Kręcę się łódką, kręcąc się. Kręcę się. Stawiamy dzisiaj grota? Może tak być, no. Może tak być. Dobrze by było go przewietrzyć w ogóle. Okej, no dobra, niech będzie. Zrobimy sobie mapę. Tyk, 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 tyk. Damy troszkę gazu. U nas jest tak, jak chcesz do przodu, to do tyłu, wszystko odwrotnie. Pani się nie przejmuje. Kiedyś Bartek to naprawi, to potem zapomnimy, że jest odwrotnie. Może zrobimy dzisiaj mały kurs, jak postawić grota. Najpierw prosto do wiatru. O, stwierdziliśmy, że z tym grotem nie ma co się tak śpieszyć. Co tam? Trzeba jakąś kawę najpierw wypić. Czekaj, bo tutaj już w prawo trochę. Najpierw kawa, a potem robota. Myśmy tutaj... A, bo standby. O co tu? A, bo to wcześniej... A, widzę, że 2 kapitanów to tak jest. Ja nic nie ruszyłem. Ja nie dotykałem jeszcze dzisiaj autopilota, więc nie ma 2 kapitanów. A, to jest tak, jak 2 jest, to zawsze myślisz, że ten drugi będzie mieszkał za ciebie. Dlaczego? Przecież ty... Znaczy ja tak mam. Przecież ty włączałaś. Mówię za siebie. Ustawiałam dobrze kurs i poczekamy. Popłyniemy w kierunku tych skałek, które się nazywają siostrzyczki i za siostrzyczkami postawimy grota. Okej, mamy tutaj nasz trak ostatni. O, kolizyjny. Tutaj mam koleżkę naprzeciwko. Skręciłam, żeby pokazać, że też będziemy skręcać, ale jest na żaglu, więc muszę się z nim tu jakoś dogadać. Słodka plaża po naszej lewej. No dobra, i tutaj jest ten moment, gdzie ja mogę skręcić sobie w lewo. Skręcę sobie za jego rufą. Proszę bardzo, 10 w lewo. Jeszcze pomachamy sąsiadom. Oni przyspieszyli teraz właśnie. My sobie ładnie skręcamy. Żegnamy Kariaku. Ta chata mnie zawsze ciekawi tutaj. Jakby ją dokończyć, zrobić, to była niezła lokalizacja. Domek na skarpie. Właśnie sobie wymyślamy takie teoretyczne, hipotetyczne testy egzaminacyjne. Panie Bartku, proszę wjechać do zatoczki lewą rufą. Między 2 monohule. Pani Aniu, a może pani rufą mam wjechać do zatoczki? A może pan wjedzie? No dobrze, pani Aniu. Dobrze. To proszę mi powiedzieć, dlaczego dzisiaj jest słaby dzień na Genekera? Dzisiaj? Dlaczego je? No bo mamy wiatr. Kierunek jest idealny. To dlaczego nie chcesz płynąć? Nie, bo mocniej wieje. Wystarczy się rozejrzeć po widnokręgu.
Widnokrąg? Widnokrąg w przyszłości powie. A widzi pani tamtą ciemną chmurę? A no to tak. Co no to? Czy to Genaker, czy inny chmura jest to? No taka tak, tylko że chmura. Genaker wytrzymuje 15 węzłów, a Gienia i Grot wytrzymują 30. To jest Mówiłam, radykalna że w różnica. tym pytaniu jest drugie dno. Cieszę, że jest drugie, bo tak to byś na pierwszym utonęła. Tak to Dobrze, nie zdaję zatrzymaliśmy się na egzaminu. drugim. Idealny moment, żeby skręcić. Sieci przed nami. Dobra. Zwalniam. Pociągnij! Ania! No. Pociągnij! Co? Pociągnij! Ale co mam pociągnąć? To co ja ciągnę? Nie wiem, nie widzę pod słońce. Prawy shot Genii. A, dobra, to wszystko jasne. Tu miałam sytuację z sieciami, panie. A, Całe stado. Jest już? tak. Dobrze. Sytuacja jest opanowana z przodu, nie ma żadnych sieci, nie ma jachtów. Ruszamy ku nowej przygodzie, V jest gotowy i jedziemy na lewym kabestanie. Tam nasze salingi. Kto tak wyje? Właśnie nie wiem, co tak jęczy. Tak to jest, brak ruchu. No. Ostatnio nieużywany. No dobra, mamy go. I co? Jak tam kapitan? Nie, no Zadowolony? Dobrze, jest bardzo ładnie. Dobrze? Idealnie Nie ma dociągnęłaś. falbanek? Nie ma falbanek. To Mamy co, kapitanie- odpalasz Gienię? Kapitanie, kurs ustawiony. Tak? Raczej majtku raczej. Majtku. Kapitan tutaj. No, całkiem fajnie. No, myślę, że tak plus minus. Oczywiście go No skoro. tam wiesz, jak wyjedziemy, to i tak się zepchnie, nie? Na razie tak, żeby postawić gienię w ogóle. trochę będzie więc trzeba to- ostrzej jechać. Niż to są. Jak mogę, to nagrywam. O! No, daj duży. Okej, jak trzeba, to trzeba. Bierzemy V od naszej gieni, czyli naszego żagla, który najczęściej używamy. Gienia jest świetnym żaglem na takie wiatry lekkie i trochę mocniejsze, ale nie przyznam- takie hardkorowe. Choć przyznam, że nie wiem, czy to się nazywa V po polsku, bo V to jest raczej ten, co wciąga go na maszt, a nie A to co roluje. to jest? A to roluje. A my zawsze mówimy, że V. Tak się nauczyłam przez 10 lat. Mamy swoją własną nomenklaturę. Dokładnie. Czyli tak, będziemy wyciągać V, W każdym razie, żeby było wiadomo, to jest linka od rollera. shot genui, czyli tutaj. Mamy shota od gieni na prawym halsie. Okej, to się wybiera, to się luzuje. Tu mam przygotowane na kabestanie linę shota od grota prawego. Lewy shot grota jest wyluzowany, znaczy wyluzowany, jest tutaj luźno puszczony. Jest prawie tak Od- wyluzowany jak ty. Ja jestem strasznie wyluzowana, dzisiaj nie ma co. Okej, słuchajcie, robimy to. Kurde, wiedziałam, że coś zapomniałam. Mogę tak puścić? Taki drobny szczególik. Widzicie, ile to jest szczegółów? No ale złapałaś, Ale to się liczy. złapałam. Nie, od razu wiedziałam, że coś jest nie tak. Jakby tutaj nie ma takich, nie wolno nigdy ciągnąć na siłę, tak? Czy tam pchać. To będzie tytuł tego odcinka. Nie wolno ciągnąć na siłę. Uważać, gdzie nogi. I to po prostu ogarnięcie tego, po prostu jak się robi to samodzielnie, to jest masakra. Ty, a powiedz mi, czemu tego V od grotu sobie nie wrzuciłaś do wora? A on tak był już. Sam był? No. No na pewno sam tak nie był. To ty go Dobra, wyciągnęłaś poczekaj, całego z robię teraz mastu. jedną rzecz, zaraz Dobra, ogarniemy drugą. dobra. Proszę mi tu nie przeszkadzać, bo tu już jest kolejna rzecz. Tutaj jest dobrze, tu się luzuje, tam jest wyluzowane. O, a tu coś się piszczy tak strasznie. Dobra, tu Jeszcze, idzie. bo ma za dużo luzu. Tak? Tak. To Nie, ma? nie, jest dobrze, nic. Dobra, Ciągnij. szybko. Patrz, tutaj. Milion błędów dzisiaj popełnię. To nie jest moja wina. W pewnym sensie jest, bo nie miałaś przygotowanej liny. O, Co? chyba nam się szot rozleciał. Dobra, dawaj, ciągnij. Ciągnij, dawaj. Wieczorem go wymienimy, bo już tak jest- ledwo żył. Tak, tutaj coś w ogóle się zrobił, jakiś mambo jumbo. Pani się Dobra. nie przejmuje, będzie dobrze. Tylko tutaj się coś rozplotło nam, ale to jest lina dalej w całości. Ona oplot tylko pękł. Oplot pękł. Idę muszę Stresujące te żagle. Trzeba. Myślę, że mamy prawie bajdewin, zobacz. Znaczy nie prawie, tylko mamy bajdewin. No mamy, no. I to ostry. Niedobrze mi się aż robi się na samą myśl. Czemu? Jak widzę kurs bajdę, więc teraz mi Nie, ale kiszki fala i tak jest z marsza grają. tamtej. Mi też, jestem głodny jak pies. Zaraz zrobię obiad. Dzięki. Przyspieszamy. No wiesz, powinniśmy dostać więcej I wiatru. tak, silnik neutral, wyłączamy silnik
wajcha do góry. No i już mamy jedziemy. ładnie 5 węzłów, 6 węzłów prędkości prawie. Jedę spać. Spać, tylko do roboty. Koniec tych czasów. Co to znaczy praca pod żaglami? Już widzieliście, jak się namęczyliśmy, a to dopiero początek. Jak skończycie szkołę pod żaglami, to później będziecie mieli w życiu pracę pod żaglami. Wow. To co, kawa? O matko, chyba tak. Spędziliśmy ostatnie dni przy Sandy Island. Było ślicznie. Porobiliśmy dużo ciekawych rzeczy. Nawet ponurkowaliśmy z kompresorem. Kuba pierwszy raz spróbował, no ale bardziej tylko przy powierzchni, nie schodził. Bardziej uczył się pracy z aparatem, a przede wszystkim w ogóle tak, pracowaliśmy, trochę nagrywaliśmy dla Was parę takich rocznicowych odcinków, zainstalowana kamera na maszcie. Teraz będzie można nagrać odcinek o systemach. Teraz będzie odcinek o systemach. Wreszcie, do końca. No, to co, robię kawę a potem siadały do roboty. Jeszcze mamy dzisiaj parę rzeczy do ogarnięcia na komputerach. A jutro chcielibyśmy mieć bardziej wolny dzień. Tak żartowałam oczywiście. Chodź, pokażę Ci, jak fajnie sobie nawigować łatwo, żeby nie myśleć za dużo. Bierzesz sobie punkt, który jest najbardziej wysunięty na wiatr, tak? Który chcesz ominąć, wciskasz go, trzymasz paluch i robisz go tu. Tak? Tu masz linię gotową. Teraz patrzysz, którędy ta linia leci, czy coś przez coś przelatuje. No Tutaj tak na granicy, nie? Ale generalnie jest dobrze. Teraz, żeby się precyzyjnie ustalić sobie kurs, żeby nie co chwila nie kombinować, najprościej jest zrobić taki manewr. Zrobić sobie dashboard i dashboard. I teraz patrz. Tu, tak jak Ci się to będzie zmieniać, teraz Ci pokazuję, żeby jechać w prawo. Czyli dajesz, widzisz, że te metry się zmieniają, że odjeżdżamy od centrum, czyli chcemy w prawo, tak? Tu dam ze 2 stopnie, bo widzę, jak szybko się te metry poruszają. I dążę do tego, żeby one się mniej więcej nie zmieniały. Nie muszę mieć tu zera, tylko chodzi o to, żeby mi nie uciekało w bok. Dziękujemy. No, prąd jest generalnie razem z wiatrem stąd, tak? Więc jak tylko wypłyniemy poza te wyspy tutaj, to zacznie nam tutaj prądzić. Najprawdopodobniej, choć według mapy teoretycznie pokazuje w drugą stronę. Zdarza się, tak? Rzadko, bo rzadko, ale zdarza się. Trwa lekcja informatyki. To jest tak graficzny. Zmulony jesteś? No ja też, nie martw się. Dobra, robię kawę. Gdzie jest mój drugi syn? Jak była lekcja? No fajnie. Fajnie, tak? Polski czy matematyka? Polski. Polski. I o czym była lekcja? Polskim. Po polskim, okej, dobra. Brawo. Słuchaj, na obiad jest propozycja taka, albo ryż i szpinak, albo takie placki. Ryba. Nie ma ryby, tam tylko jeden kawałek ryby jest. Albo, nie no, szpinak, albo z ryżem, albo między takie pity podsmażone jak takie, nie enchiladas, tylko pity. I pod spodem jest te placki, ale ze szpinakiem i serem, no. Wietnam zdechł, zmienił kierunek i co teraz? Zmiana planów, jak zwykle w życiu na jachcie. No szaleństwa nie ma. Generalnie znów jesteśmy w jakimś rejonie, gdzie zaopatrzenie jest po prostu fatalne i właściwie nasza lodówka, że tak powiem, wieje pustkami, więc dzisiaj przeszukałam zamrażalnik i w zamrażalniku co? Szpinak. Więc będzie szpinak, o tutaj już się dusi, szpinak się dusi. Do tego będą jakieś tortille, pity takie fajne, chociaż to jest akurat nie jakieś takie typowe takie tortille ze sklepu. Jak się martwicie od nas, dlaczego jesteśmy tacy chudzi, to chudzi jesteśmy, bo nie ma co jeść. Ale tak naprawdę nawet jak jest co jeść, to my nie tyjemy, więc po prostu taka nasza uroda. Naprawdę poważnie to jemy dosyć lekko. Nie jemy mięsa prawie w ogóle. Lubimy dietę śródziemnomorską, wegańską, azjatycką i tutaj czerpię inspirację właśnie z tych wszystkich kuchni. Więc na co dzień właśnie dużo curry, też dużo ciecierzyczy, soczewicy, też makarony, więc włoska kuchnia też jak najbardziej. Zdecydowanie też lubimy słodkości i zdrowe i niezdrowe, więc naprawdę staramy się po prostu nie wariować, nie jesteśmy na żadnej konkretnej diecie, ale zdecydowanie ograniczamy przetworzone jedzenie, chemiczne, ryby parę razy w miesiącu, tak samo owoce morza też parę razy w miesiącu. Ograniczamy nabiał, jajka, no tak, no tutaj się ruszamy, jest też gorąco, mniej jemy przez to, nie potrzebujemy takiego kolorycznego jedzenia, lubimy sałatki. Bartek wymienia szota,
Stoimy tam, gdzie staliśmy. Okej? Jak tam? Już na pewno. O, teraz możesz pić kawkę. Jest kawka. No proszę, jest kawka. Nie wiem, czy ci pomoże, ale chyba cała rodzina jest zmulona. Dzieci też narzekają. Jakaś, nie wiem, front przeszedł dziwny. Czekamy na wiatr. Zastanawiamy się, czy nie jednak na noc nie stanąć tutaj do zatoczki obok. Samego rana popłynąć. Jak coś, to na silniku popłyniemy, co? Musimy jutro już płynąć. No jutro musimy. No. A póki co, to nie wiem. Poczekamy jeszcze chwilkę. Może się prześpimy, a ktoś za nas popilnuje łódki. Chmury namieszały. Chmura w ogóle się rozlazła, wiesz o tym, zobacz. No widzę, że rozbiła się tam jest kompletnie, tak, tu zostało tylko takie jakieś zawahanie ciśnienia. A nie, teraz już w ogóle szopa, bo teraz to jest wiatr z tego. Z zachodu. Połówki. Oho. To nie z zachodu, to przesada, ale z południa jest, ale już z zachodniej połówki lekko. Trofa w kuchni. Co jest? Piekarnik włączyłam biodrem i spalił się koszyk w środku. Wiklinowy. Dlatego wali tak tym. Dlatego tak właśnie zajechało. Ojeju. Masakra, ten piekarnik mnie wkurza Piekarnik cały to jest czas katastrofa. regularnie. Słuchajcie, w ogóle jak gotuję właśnie tutaj, przez przypadek dotyka, już parę razy dotknęłam. Co tu się stało? Mój ulubiony koszyk! Do chleba. A po jaki dzwon ty go wsadziłaś tam do piekarnika? Możesz mi powiedzieć? Wiedziałam, że powiesz. No bo już nie było miejsca w innej szafce, tak wsadziłam. Wow. Taka wersja szpinaku. Pasuje? Ale bez tego koszyka? Bez koszyka. Koszyk niestety, no niestety, w Gdańsku kupiłam. Będziemy musieli zamówić nowy. Dobre? Za dużo tej pietruszki. To nie jest pietruszka. Mało dam wam połowę mniej. Co robi Juliuś? O nie, Juliuś ogląda bajki. Chłopaki są w różnych kadłubach. W naszych pokojach rozdzielili się. Kuba też ogląda. My właśnie zjedliśmy obiad. Dzieci były doprowadzone już do takiego stanu głodowego, że zjadły nawet szpinak. A my w końcu płyniemy, wróciliśmy na tor. Wiatr znowu wiał, mamy wschodni wiatr. Faktycznie chwilowe zawirowanie chmury spowodowało różne tutaj anomalia. Ale zobaczcie, jak jest cudnie. Jest tak godzina mniej więcej 16. Płyniemy sobie spokojnie do celu. A tu jest tutaj nasz kapitan. Kto jest dzisiaj kapitanem w ogóle? Właśnie, kto jest dzisiaj kapitanem? Nie wiem, jak No nikt, obydwoje Nie. leżymy do góry nogami. Raz co ty, za raz to? ja. Już doszliśmy do Wiadomo, wniosku, że zawsze tak jest. zawsze tak jest. Delu? To co tam? Jest co 15 do tego zakrętu tutaj. I później jakieś piątaka mniej więcej po łuku. Nie jest źle, przy tej prędkości na oko, pi razy drzwi, jakieś 3 godziny. Słuchajcie, jak w ogóle to taki fajny dzień jest, ale przy okazji wam pokażę, jak działa fantastycznie radar w ogóle do takich rzeczy. Było wiele pytań na temat tego, jak działa elektronika, nawigacja, jak ściągamy prognozę pogody, jak komunikujemy się w ogóle z resztą świata. I to z punktu widzenia łódki to jest jedna sprawa, ale z punktu widzenia tego, że my normalnie pracujemy na łódce, tak? Dzieci mają szkołę, to też musimy mieć normalne połączenie internetowe. I przyznaję, że tutaj po pierwsze, no to pierwsze i nic daleko jest Starlink, tak? No bo Starlink praktycznie zmienił kompletnie nasz sposób życia i sposób połączania się. Kiedyś przed Starlinkiem, powiedzmy, łączyliśmy się głównie przez komórki, przez modem komórkowy. To, co teraz tu widzicie na tych ekranach, to wszystko jest dostępne, jakby to powiedzieć, offline, tak? Czyli tutaj mamy aktualną sytuację przed nami z radaru, naszego własnego, prywatnego radaru. Tutaj jest nasz statek w środku, tak? Tu mamy tą wyspę, którą zostawiliśmy z tyłu. Tutaj już zaczyna się wyspa taka główna przed nami, ale po lewej, jak spojrzymy na mapę, to nic nie ma, jest tylko woda, więc to wszystko, co się tu maluje, to jest ta wredna chmura tam z przodu przed nami, taka ciemna, nieprzyjemna. Więc radar nie tylko jest do tego, żeby znajdywać sobie inne statki i w nie nie uderzyć, ale również w to, żeby na przykład szczególnie w nocy nie wpłynąć pod taką ciemną chmurę i nie zostać zaskoczonym przez duży deszcz, ale nie tylko deszcz, ale i wiatr. Do nawigacji używamy albo Raymarina, czyli te chartplotery tutaj, albo używamy na większych przelotach OpenCPN-a, który mamy na cały świat od wielu, wielu lat. Mapę, którą kiedyś dostaliśmy, to działa fantastycznie, ale nie ma update'ów do tego za bardzo, więc generalnie jakoś tak używamy to na zasadzie na dłuższe trasy, tak? I teraz na przykład tu mamy łódkę, tu wyznaczyłem trasę i on dokładnie pokazuje prawo, lewo tutaj na tym, czy w lewo, czy w prawo zjeżdżamy z naszej kreski.
I bardzo fajnie, elegancko. I to się nazywa Automatic Identification System. I to jest cudo, które gada aktywnie z innymi łódkami i pokazuje, tu teraz niestety nikogo nie mamy akurat w okolicy, ale pokazuje inne łódki w postaci takich trójkącików. Jak na nie klikniemy, to możemy się wszystko dowiedzieć. Ich kurs, nazwę, zanurzenie, szerokość, długość itd., co to w ogóle jest za statek, pod jaką banderą itd. Także to jest bardzo, bardzo użyteczne, ale najbardziej użyteczne jest to, że te nasze dwa się będą dogadywały. I wtedy powiedzmy, że jest taka sytuacja, one będą nam pokazywały graficznie, w którym punkcie się spotkamy przy danych kursach i prędkościach i czy faktycznie będzie nas za blisko dla naszego komfortu, tak? I tu alarm, który działa na po prostu kawał metalu, tak? Czyli no prawie każda łódka ma jakiś kawałek metalu. No to szansa, że nam się coś nagle pojawi nieoczekiwanego, nawet jeśli nie patrzymy regularnie przez okno, no jest bardzo niska. Tak? Dwie warstwy takiego zabezpieczenia, tak? Które powoduje, że no, śpimy i płyniemy spokojnie. Tak? Z tym Starlinkiem jest właśnie fajne to, że mamy też dostęp do wszystkich danych, które mają dostęp wszyscy inni, tak? Więc na całym świecie. Więc fajne jest to, że możemy spojrzeć sobie na radar w każdym miejscu na świecie. Teraz jesteśmy tutaj koło Grenady i widzimy, że generalnie nic wielkiego tutaj się nie kręci. Jakieś takie pojedyncze chmurki, które sobie sprawdzamy tylko na własnym radarze i to jest super, tak? Natomiast tu na przykład widzimy, że już się zaczyna kręcić jakiś kolejny potencjalny huragan i fajnie jest, bo możemy sobie spojrzeć od razu na mapę centrum huraganowego w Miami i tutaj widzimy, co się z tego ma urodzić, ewentualnie przeczytać na ten temat, zobaczyć, co mają do powiedzenia na ten temat, tak? Że na przykład w ciągu 7 dni ma 80% szans uformowania się, ale też wiemy, że będzie szedł właśnie takim torem jak cała reszta bandy, czyli lekko na północ, więc powinien nas spokojnie minąć, także spoko. I jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałem Wam pokazać na komputerze, co mamy również dostępne dzięki połączeniu z tyłem, to są zestaw kamerek, tak? No i właśnie możemy nawet pokazać, jak dzisiaj zakładałem, z powrotem przyszła z naprawy gwarancyjnej ta kamera, która jest tu na górze, ona jest najfajniejsza. Na niej mamy bardzo fantastyczny układ, bo możemy obejrzeć sobie każdą rzecz na łódce bez problemu. A widzicie, tu jest fajnie, bo można zrobić inspekcję bloczków, lin, zobaczyć, jak to się wszystko zachowuje na górze, przeglądnąć, zrobić zooma, sprawdzić, co jest grane. No, generalnie fantastyczna sprawa, bo komu by się chciało w środku oceanu włazić na maszt, ryzykować własnym życiem, tak? A tak to nie ma, że niespodzianka nagle któregoś dnia zerwać się lina, spadać i ten żagiel z masztu. No i to jest fajny moment, gdzie mogę Wam pokazać, jak się generalnie nawiguje stąd. Czy mamy tutaj całe centrum dowodzenia, łącznie z tym, że mamy podpięcie do autopilota, czyli teraz zrobiłem skręt o 20 stopni w prawo, bo mi troszkę podszedł wiatr bardziej w tą stronę. Tak jak mówiłem, ta chmura się pojawiła i przydmuchnęła z drugiej strony, więc teraz na chwilę, zanim ona się od nas nie odlepi, musimy sobie po prostu popłynąć troszeczkę bardziej w prawo i odpuścić fakt, że jeśli byśmy płynęli dalej takim kursem, to walnęlibyśmy w ląd. No i już płyniemy, już nabieramy prędkości, panujemy nad sytuacją, tak? Dobrze, kochani, więc teraz wróćmy może do podstaw, bo takim podstawowym urządzeniem komunikacyjnym na statkach, na żaglówkach, na jachtach jest zwykła UKF-ka, czyli radio UKF, ultrakrótkie fale, które ma zasięg tam no, maksymalnie 20-25 mil realnie. Nasze jest tutaj. Jest na kanale 16, jak płyniemy, tak żeby w razie gdyby ktoś wzywał pomocy, to na tym kanale właśnie się to robi i na tym kanale też wzywa się inne statki i później przechodzi się na inny kanał. Tu mamy mikrofon od niego i teraz na atlantyckie sprawy mamy coś takiego, takie cudeńko fajne. To jest całkowicie niezależny system i jego można położyć nawet na tratwie ratunkowej. I to działa jako router satelitarny. Bardzo, bardzo, bardzo powolny, ale można z niego wysyłać wiadomości awaryjne. Można wykonać przez komórkę podpiętą do niego przez Wi-Fi normalnie głosowe połączenie, więc no jest to fantastyczna opcja. Jest bardzo, bardzo, bardzo powolny, ale działa praktycznie wszędzie. I to jest coś, co mieliśmy przed Starlinkiem na wszystkie przeloty atlantyckie, a teraz służy jako taki plan B awaryjny w razie gdyby coś. Tutaj mamy drugą część tego radia, to jest dokładnie podłączone do tamtego radia, więc w razie czego tutaj też słyszymy, stąd możemy rozmawiać. Jak manewrujemy, szczególnie w portach, to nie trzeba lecieć tam na dół i schodzić ze steru, tylko można tu zrobić jednoosobowo całą tą historię, prowadząc zarazem łódkę. I tu mamy w zasadzie dwa takie same ekrany, jak pokazywałem Wam na dole i na nich możemy właściwie w zasadzie skonfigurować wszystko, łącznie z tymi kamerami, łącznie
Łącznie z tą mapą, którą wam pokazywałem też na tym drugim komputerze. Mamy dwa, żeby było też zapasowo, w razie jakby jeden padł, ale jak są dwa i działają dwa, to jest fajnie, bo możemy mieć na jednym mapę, tak jak teraz tutaj, a na drugim mamy wszystkie dane, czyli wszystkie dane aktualne łódki, co się z nią dzieje. Kurs kompasowy, prędkość, dryf, wiatr, najważniejszy kierunek i prędkość wiatru, tak? Głębokość, jak podchodzimy gdzieś do brzegu, to chcemy wiedzieć, ile mamy do dna, tak? Więc takie rzeczy, to jest bardzo ważne dla nas. A tu mamy jeszcze taki plan C, bo na tym można większość ważnych rzeczy wyświetlić. Jest kompletnie niezależne. Jak wyłączymy całą nawigację, to dalej działa na obwodzie od autopilota i to służy tylko i wyłącznie do operowania autopilotem. Co nie znaczy, że trzeba to stąd robić, bo pokazywałem wam, jak to można robić normalnie z ekranu. Więc jest to bardzo fajne, naprawdę wszystko jest fajnie posprzęgane i działa nieźle. Oczywiście ma swoje fiubździu, czasami potrafi się zamrozić. Od setek lat, tak? Co nam służy do nawigowania, w razie jakby wszystko kompletnie siadło? Kompas! Żyje, jest, ma się dobrze, pokazuje to, co trzeba. To wszystko generalnie poskładaliśmy z taką wspólną myślą z Eliachtem, z chłopakami z Eliachtu, także jeżeli macie jakieś, że tak powiem, potrzeby łódkowe, to zdecydowanie polecam. Mają poukładane w głowie, fajnie to kombinują i są w stanie przeskoczyć większość problemów, jakie człowiek może napotkać przy takich bardziej skomplikowanych konfiguracjach. Powiedzcie hasło Poli, to na pewno coś tam ciekawego jeszcze dla was wymyślą. W promocji. Dobra, nie wiem, co tu się dzieje. Mamy 40 stopni do wiatru, a on durnieje. Cześć, kochanie. Jak tam? Żeglarstwo oceaniczne ci w kość daje? No, zdecydowanie. Zaczynam czuć lekką chorobę morską, więc położyłam się i też przy okazji w ogóle chciałabym podziękować dzisiejszemu partnerowi naszego odcinka, czyli firmie NordVPN, bo jednak jak jesteśmy za granicą, jak jesteśmy na Karaibach, obejrzeć polski film to zdecydowanie jest niemożliwe, więc posiadanie VPN-a z mojej strony jest to niezwykle ważne, bo lubię polskie filmy, mam też kilka ulubionych programów polskich i dzięki temu właśnie przede wszystkim Żegludzę, czy dzięki temu, że mamy właśnie Starlinka, bez limitu mogę się z tym cieszyć, więc takie dni jak teraz, kiedy już posprzątane, chata płynie, to jest właśnie ten moment, gdzie możemy właśnie tutaj właśnie popisać e-maile, poglądać filmy i to jest właśnie ten moment. No, oprócz tego z tym naszym życiem poza systemem, powiedzmy trochę, tak, i poza krajem, też czasami nawet nie da się zalogować do niektórych instytucji, jak nie masz IP z danego kraju, tak? No to tak, to na pewno, więc... to zdecydowanie, tak. To jak tutaj właśnie za chwilę też musimy parę rzeczy ogarnąć, to zawodowych, jakieś maile, jakieś przelewy czy coś tam, no to tutaj zdecydowanie ta kwestia tego bezpieczeństwa w sieci, zarządzania, no to jest wyższa szkoła jazdy, no ale na szczęście są różne systemy, właśnie VPN, które nam umożliwiają właśnie pracę i bezpieczną pracę tak naprawdę, bo pamiętajmy o tym, że zadajecie nam pytania właśnie o tym, jak my żyjemy, jak się utrzymać, to przede wszystkim teraz, że wiecie, to nie trzeba mieszkać na łodzi, żeby pracować zdalnie, ale zdecydowanie praca zdalna, więc musimy mieć sprzęt, na który możemy polegać, jest bezpieczny, niezawodny, no i właściwie tak, Starlink to rewolucja dla nas, tak, no i inne różne software'y, narzędzia, które nam pomagają, abyśmy mogli mieć więcej czasu dla rodziny i na przyjemności, tak, a praca po prostu codziennie, ileś tam, codziennie godzina czy dwie, tak, czy 3, czy 4, czy 5. Tak, więc fajnie, jest dobrze. Widzę, że kochani, idziesz w moje ślady komputerowe. Tak, tylko że nie oglądam filmiku, tylko jeszcze kupuję części do łódki, bo my to tak mamy, że musimy cały czas pilnować, żeby na zapas mieć rzeczy, bo w miejscach, w których pływamy najczęściej są słabo zaopatrzone. No i tutaj część spraw ściągamy z Europy, część ze Stanów. I właśnie tu paradoksalnie ten VPN bardzo się przydaje, bo często jakieś transakcje są odrzucane, jeżeli mamy IP na przykład stąd, a próbujemy coś kupić na Amazonie w Stanach albo w Polsce, to robią się problemy. A tak to cyk, cyk, przełączam, dzięki, do widzenia, temat zamknięty. No i jest jeszcze jedna taka kwestia w sumie niebagatelna, że fajne jest to, że... możesz sobie wybrać z każdego kraju, który tak, możesz sobie wybrać, gdzie chcesz mieć IP, tak, więc teraz sobie mogę przerzucić na przykład na Stany, jak chcę zrobić tutaj zakupy. Tak, Nowy Jork powiedzmy, cyk. I proszę, i nasze IP już się łączy i zaraz będzie... I proszę, jest amerykański. O, myśmy się podszyliśmy.
komu jak komu, ale nam jakaś historia pod tytułem, że ktoś nam zasunie numery kart kredytowych albo coś takiego byłaby mocno nie na rękę, no bo nie jesteśmy na miejscu, nie możemy pójść do żadnego urzędu, nic załatwić itd. No jest to trudne, tak? Także tym bardziej chcemy się chronić tutaj przed jakimiś historyjkami pod tytułem ukradzione dane osobowe albo karty kredytowe. Jest chyba nawet jakaś promocja na to. Wchodząc w nasz spersonalizowany link, dostaniesz aż 4 miesiące ekstra, kupując 2-letni plan. Dziękujemy bardzo. No więc słuchajcie, ten Starlink to naprawdę nasze życie zmienił i mówiłem o tym tak troszeczkę po łebkach, ale powiedziałem wam mniej więcej jak nawigacja wygląda i wspomniałem też o wiatrach i prognozach, a tak naprawdę zarówno przez tą starą satelitę, przez tego Iridium, które wam pokazywałem, tą skrzyneczkę, jak i przez Starlink używamy dalej Predict Wind, który nam tutaj serwuje cały czas prognozy pogody, wiatry, prądy i tak dalej, ale jest to też fajny pakiet, bo daje nam możliwość przeliczania najbardziej optymalnych tras dla naszej łódki według danej prognozy pogody. Jest to fantastyczna sprawa i używamy to w zasadzie chyba od 6 czy 7 lat bez pudła. Naprawdę. Jeżeli coś będziecie chcieli więcej konkretnego wiedzieć na temat nawigacji, na temat routingu, na temat prognoz pogody itd., dawajcie w komentarzach i ja postaram się to zebrać jakoś do kupy i zrobić kolejny odcinek taki bardziej ukierunkowany w tą stronę, ok? W związku z tym, że miał być odcinek o pracy, więc widzicie jakby jak jesteśmy połączeni, w jaki sposób, jakie systemy działają na poli i to wszystko pozwala nam na co dzień realizować całą pracę, a o tym jak zarabiamy, skąd na to kasa, to już w następnych odcinkach. Kiedyś coś tam było, ale to nagraliśmy jeszcze w Polsce, ale wydaje mi się, że jest czas na update, prawda kochanie? Myślę, że to jest w ogóle też ciekawy pomysł na to, aby wam powiedzieć, jak inni, którzy również mieszkają na jachtach, utrzymują się, tak? I jakie są historie innych osób, więc zdecydowanie będzie o tym i zapraszamy. Nie boli. Tutaj parkujemy. No, też Sandy Island. Wypłynęliśmy z Sandy Island, dopływamy do Sandy Island. Wszędzie są Sandy Island. Nie ma Coś, tu, jakieś zagięcie czasoprzestrzeni nastąpiło. nie ma tu żadnej Bo ja miałem plaży. wrażenie, że cały dzień Nie ma plaży. Ja mam wrażenie, że cały dzień przeleciał i był bardzo pracowity, a okazuje się, że zlądowaliśmy w tym samym miejscu. Ale zobacz, Jutro zobacz od jaki razu. widok. Jakie palmy, Widok po kurde, prawej panie. stronie. Dzisiaj śpimy o tam. Podobno kiedyś dawno temu tu byliśmy, ale to czy nie poli? Kiedyś dawno temu tu byliśmy, nawet zobacz, chata po nas została. Oho, hobira została. No wiesz co, próbuję się przytulić, żeby było trochę spokojniej, bo tu jednak jest nieźle telepie. No. A może bardziej właśnie No wiesz, stawiej. druga opcja jest, że płyniemy dalej jednak. A trzecia opcja też, że płyniemy tamtą stroną Grenady i na przykład zatrzymamy się w Grand Mal. Co ty Wolałabym sądzisz? tutaj. Nie podoba mi się ten pomysł. Płynięcia dalej. No Już dobra. zachód słońca mamy. Że ta chmura sobie tam Ale czasami niestety popłynie w z takich daleka. sytuacjach nie ma wyjścia właśnie. Ale faktycznie buja nam idzie tutaj. Buja, buja. 6 metrów jest, więc zwolni. Buja. Podjedźmy tam, zobaczmy jak będzie. Bo to też zależy jak nas w końcu ustawi na kotwicy, bo tu też prądy są, wiesz? Tak. Wzdłuż wyspy. Nie mamy już powoli czasu, się robi ciemno. Tu się rzucimy, to będziemy mieli taki fajny okrąg dookoła, wiesz? Niestety nie ma książki jednego wypracowania, które by opowiedziało i nauczyło, jak stawać na kotwicę. To są lata rzeczy na wyczucie generalnie rzecz biorąc. Nie chcę tu się mądrzyć, ale po prostu doświadczenie. Jest kilka prostych zasad, które można wytłumaczyć w 5 minut albo mniej nawet, a reszta to jest po prostu czuj.
Okej, stajemy tutaj. Mamy nadzieję, że kotwica w nocy wytrzyma. Póki co żegnamy się z Wami. Dziękujemy za uwagę dzisiaj. Pamiętajcie, zapraszamy na link do firmy Nord. I dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy oczywiście do subskrypcji. Pamiętajcie, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia następnym razem. I trzymajcie kciuki, żeby dzisiaj w nocy żadna przygoda do nas nie dotarła. Os segredos vêm da floresta de luz Pachamama, Pachamama. Abre a consciência dos seus filhos a crescer.